Witam na moim kanale. Dziś kolejny raz będę grzać bufor o pojemności 2046 litrów kotłem Atmos AC25S. Słuchajcie, w dwóch poprzednich filmach użyłem do tego celu 40 kg drewna bukowego, natomiast tym razem użyję 40 kg brykietu. Słuchajcie, jest to brykiet liściasty, kupiony w pewnym markecie budowlanym. Koszt 21 zł za paczkę. Trochę drogo. Słuchajcie, w moim przypadku jest to całkowicie nieopłacalny biznes, gdyż przy nieocieplonym budynku muszę rozpalać codziennie. Słuchajcie, jakbym miał kupić taki opał na całą zimę, to pewnie poszedłbym z torbami. Dobra, tak jak poprzednio, będziemy startować gdzieś od temperatur 30 stopni, będziemy kończyć na 80. Poprzednio czas grzania wyniósł jakieś 4 godziny z hakiem. No, zobaczymy, jak będzie dziś. Dziś także będę palić źle, z zamkniętym regulatorem ciągu kominowego na wysokie temperatury. Słuchajcie, nie paliłem jeszcze brykietem i nie wiem, jakie temperatury osiąga. Natomiast jak temperatura spalin przekroczy 340 stopni, no to po prostu otworzę regulator ciągu kominowego, żeby zmniejszyć ciąg i temperaturę. Kocioł, jak poprzednio, będzie miał ustawione parametry optymalne, tak jak to, że tak powiem, ustawił producent. Patrzcie, mamy tutaj powietrze pierwotne. Według producenta ustawienie optymalne to jest wsunąć do końca i wysunąć o jakieś 6-10 mm ten czpień. I tak jest właśnie zrobione. Około 10 mm jest wysunięte. Powietrze wtórne jest zamknięte całkowicie. Ustawienie powietrza wtórnego maksymalnie wsunąć i zostawić. Jest to ustawienie optymalne. Dobra. Tak jak poprzednio, kocioł oczywiście wyczyszczony, zarówno górna, jak i dolna komora. Już pokazuję. Proszę bardzo. Jeszcze w poprzednich komentarzach ktoś, że tak powiem, stwierdził, żebym ustawił dobrze ten ruch obrotowy. Ma być skierowany tymi właśnie kanalikami do dołu. No i tak jest, że tak powiem, ustawione, prawda? Według tego pana była źle ustawiona ta oto rączka. No szczerze, ja ją sobie tak obróciłem, no bo tak mi jest lepiej. Dobra, to jest, że tak powiem, komora ładnie wypalona, komora dolna, już pokazuję. Zawirowywacze na swoim miejscu, suchutko, czyściutko, wszystko jest. Dobra, żeby nie przedłużać, zważę drewno, później zmierzę jego wilgotność i co? No i działamy. Dobra, jesteśmy tutaj. Mamy tak, wagę przygotowaną. Ok, i po kolei. O, chyba się wilgotnościomierz włączył w kieszeni. No może to i dobrze. Ok, pierwsza paczka. Pierwsza paczka 10,7 kg. Odkładam. Druga paczka. Dziesięć i 3 kg. Trzecia paczka. Już patrzymy. 10,8. No to musimy odjąć. I ostatnia paczka. Ostatnia paczka, tak samo, 10,8. Dobra, to musimy odjąć jakieś 3-4 kg, ponieważ jeszcze w poprzednich komentarzach ktoś stwierdził, żebym jeszcze zważył rozpałkę. Jak najbardziej. Proszę bardzo, ważymy rozpałkę. Prawie 2 kg. To jest słuszna uwaga. Rozpałka też daje jakieś tam ciepło. Ok, żeby nie przedłużać, pakujemy. Jeszcze tak, mierzymy wilgotność.
No, według deklaracji producenta ma być jakieś 4-5%. Ja już patrzę. No, tu nawet wychodzi 0. O, przepraszam. No 0 jak byk, czyli suchy jak pieprz. Spróbujemy go jeszcze włączyć raz. Okej. No już patrzymy. No patrzcie, suchy jak pieprz. Suchy jak pieprz. Suchy jak pieprz. Okej. Słuchajcie, nie paliłem jeszcze brykietę i nie wiem, jaką temperaturę osiąga. Coś, no to włączę regulator ciągu kominowego. Natomiast tak, na rozpałkę najlepsze, tak jak poprzednio, są kartony. Dobra, kawałeczek. I co? Rozpalamy. Najpierw włączymy wentylator. Ciągamy. Wiecie, wilgotność 0,0, no to powinno się palić dość intensywnie. Dobra. I co, opał? Użyty opał będę trzymał obok kotła, żeby nikt nie zarzucił, że tak coś w międzyczasie wrzucam. Na raz dołożę 20 kg, później kolejne 20 kg. Poprzednim razem długość takiego wsadu, długość palenia jednego wsadu wynosił około 2-2,5 godziny. Zobaczymy, jak będzie tym razem. No i co, czekamy chwilkę, regulator ciągu kominowego zamknięty, dobra? Okej. Czekamy chwilkę, niech się rozpali. Co, odłożę może kamerę na mój profesjonalny podest. Okej, a jeszcze nie popatrzyłem na temperatury. Startujemy od temperatury. Tutaj na dolnym jest 23. Na środkowym 20. Nie, przepraszam. Tu jest 27. Na dolnym też 27. Zawrót drogowy zakręcony. Tutaj jest wyjście na grzejniki. Nie ma. Trzeci termometr też ma jakieś 25 stopni. Na sterowniku, słuchajcie, 27 stopni. Ok, mamy godzinę. A jeszcze widzicie, zetkę trzeba włączyć. Że tak powiem, odpalić zetkę. No, widzę, że już się ładnie rozpaliło. Można, że tak powiem, dokładać. Czyli co? Chrust. Ładnie. Jako rozpałkę były użyte deski sosnowe tego pszczela. Dobra, na razie 20 kg. Zamykamy. Tyle. Może opał jeszcze.
pozostałą część dołożę za jakieś może 5 minut. Mamy dokładnie godzinę 19:06. Ok, odstawiam. Dobra, widzimy się za jakieś, słyszymy się za jakieś może 10 minut, 15. Temperatury, no to na pewno się nic nie dźwignęło. Nie ma takiej opcji. Okej, patrzymy może do kotła. Dobra, pali się. Przykładamy. Przyłożę następne 10 kg. Będziemy mieć 20 kg. Jedną ręką się średnio to przykłada. Dobra. Spaliny. A słuchajcie, coś się to mornie pali. Jak spaliny nie doszły nawet do 200 stopni po 20 minutach w sumie. Powietrze pierwotne otwarte praktycznie na optymalne ustawienie, na maksa. Z tyłu klapka też nie przymknięta, regulatora Honeywell, a dom wchodzi. Wiecie, myślałem, że tu temperatury będą 300 stopni, to tak minimum. No to coś słabiutko. Słuchajcie, temperatura na kotle już jest powyżej 75. Pokrętło można przekręcić na maks. Dobra, widzimy się za pół godziny. Czy jedną połówkę już mam włożoną? Przy drewnie bukowym to temperatury sięgały 330-340 stopni już po 20 minutach. Natomiast tutaj po 20 minutach niecałe 200, słabiutko. Teraz zobaczymy. Na razie nie skreślajmy. Na dolnym termometrze nie wzrosło, środkowy też nie. No górny 70 hakiem. Temperatura spalin. Słuchajcie, 260, 270. Na sterowniku 27 stopni. Spodziewałem się tu co najmniej 340 stopni przy takim, że tak powiem, przy takiej wilgotności opału. Tu zerknę do kotła. Żarzyć się żarzy, zawiesić się nie zawiesiło. A dajmy mu szansę. No teraz wzrosło do 330, no bo otworzyłem wylot do komina. Ok.
Widzimy się za godzinę. Słyszymy się za godzinę. Słuchajcie, mamy prawie 1,5 godziny grzania. Teraz tak, dolny termometr nie wzrósł. Górny, środkowy, przepraszam, do 5 stopni. Górny jest na tym samym poziomie 70 paru stopni. Temperatura spalin 270 stopni. Na sterowniku 35 stopni. Zaraz zerknę jak tam w kotle. Teoretycznie powinno się dopalać. Na kotle jeszcze 80 stopni. Patrzymy. Ładnie się pali. Półtorej godziny grzania. Słuchajcie, może temperatury nie są jakieś imponujące, ale pozostało jeszcze sporo opału. No to co, nie przeszkadzają, gazujemy dalej. Dobra. Patrzymy na temperatury. Tu jeszcze dolny nie drgnął. Środkowy 61. Góra podobnie. 61 dokładnie. Ok. Spaliny 200, czyli pewnie się już wypaliło. Czas na drugi wsad. Temperatura kotła 80 stopni. No to co, patrzymy jak tam w kociołku. Zobaczcie się, jeszcze jest żarła żarła. Jeszcze chyba za wcześnie skreśliłem ten brykiet. Kurczę, nie daje może takiego dużego żaru, ale nie wypala się tak szybko. O, jestem pozytywnie zaskoczony. No co, no już otworzyłem. Już założę kolejną partię. Będzie jakieś 30 kg. Dobra, folię nie kładziemy. No i co? Zakładamy. No, zwracam honor. Myślałem, że to się szybko wypali, a to jednak nie. No ale dobra. Temperatura spalin może nie jest imponująca, tak jak w przypadku drewna bukowego, pierwszych dwóch filmach. Natomiast to chyba nie o to chodzi. Ważne, żeby naładować bufor. Okej. Ostatnie dwa kawałki. Dobra, może by jeszcze ze dwa weszły. Będzie ostatnia paka. Dobra. No, z tej ostatniej paki muszę odjąć ze względu na wagę rozpałki. Także odejmuję ze 4 kawałki, dobrze. Ok. Zamknięte wszystko.
pół do 10. No i co, słyszymy się na 45 minut. Test temperatur. Dolny 60 równe, 72 środkowy, górny 76, 72 na sterowniku, temperatura spalin 270. Teraz zerknę do kotła. O, opału. Słuchajcie, chyba przedwcześnie zdyskredytowałem ten brykiet. Jest jeszcze pełny kocioł opału. Zostało 2, 4, 6, 8, 9 kawałków, z czego 4 muszę odłożyć. Zobaczymy. Temperatura na kotla 81. Ok. Widzimy się za 45 minut. Ponownie. Już patrzymy. Dolny 68, środkowy 70, chyba 5. Górny 75, sterownik jednak 74. Spaliny małe, 200. Pewnie się zawiesiło. No, to się zawiesiło. Dobra. Dobra, zostawiamy 4, pakujemy ostatnie. Ostatnia partia. Zostawiamy 4 sztuki. Dobra, tyle. 4 kilo. Zostawiamy. Jeszcze raz. Temperatura spaliny 180. Kocioł 80. Ok. Dobra, widzimy się za jakieś 45 minut. Ponownie. Słuchajcie, nagrywanie trwa już prawie 4,5 godziny. Podepnę może kamerę do ładowania, natomiast jak już tu jestem, sprawdzimy temperatury. Dolny 72. Tutaj jest jakieś 75 na środkowym. 80, bodajże 5 na górnym.
Kocioł, że tak powiem, 90. Temperatura spalin 235, 75 na sterowniku. Wyłączył się wentylator, bo kocioł osiągnął 90 stopni. Opału w kotle jest, już sprawdzimy ile. No jeszcze sporo. Dobra. To co? Odpinam ładowarkę. No i czekamy nadal. Stoi. Ok, widzimy się, słyszymy się za jakieś pół godziny. Witam ponownie. A już pewnie bateria się podładowała. Można odpiąć. Dobra, temperatury na dolnym 72, środkowy 80, tutaj mamy 85, sterownik 80, no czekamy dalej, spaliny 180, kocioł 90, w kotle jeszcze żaru. I to sporo. Słuchajcie, jeszcze sporo żaru. No, czekamy. Czekamy dalej. Mija 5 godzina. A tutaj się dalej żarzy. No to czekamy. Witam ponownie. Teraz mamy tak, dół 79, środek 81,5, góra 83, 81 środek, temperatury 180. Zaraz zerknę do środka, do kotła. Jeszcze troszkę zostało, ale się zawiesiło. Ok, zobaczymy, może jeszcze stopień podskoczy. No, jeszcze tam z tyłu. Dobra. Dobra, 15 minut jeszcze. Kocioł prawie 90, zaraz pewnie znowu odetnie. Dobra. Jeszcze 15-20 minut. Witam ponownie. Już tu patrzymy. Dolny jest dokładnie 78,5. Środkowy mamy 82,5.
86. 86. Automat jeszcze działa. Tu mamy 82. 130, 140 temperatura spalin. Żaru jeszcze troszkę jest, no ale raczej już nie wzrośnie temperatura. Jakby to pododawał wszystko. Słuchajcie, to mamy 79. Mamy 79 plus 80. 2,5. Mamy 82 i plus dokładnie 86. 86 podzielić na 3. Mamy dokładnie 82,3. Czyli licząc 2,46 razy razy 52,3 razy 1,16 na 4, 1. No wyszło jakieś 81, że tak powiem, procent, że tak powiem, skuteczności pieca. Natomiast co? Zasłoniłem, że tak powiem, zamalowałem nazwę, natomiast jest to brykiet z drewna liściastego, tylko pytanie jakiego? Czy to jest Olcha, czy to jest, nie wiem, Topola, czy to jest Bóg, tego nie wiadomo. Słuchajcie, zawiodła mnie tak jakby temperatura spalin. Myślałem, że będzie dużo wyższa. Myślałem, że będzie gdzieś 340, 360 stopni, natomiast tutaj mieliśmy poniżej 300 stopni. Natomiast muszę powiedzieć, że czas palenia wyniósł prawie 6 godzin. Dokładnie mam tutaj 5 godzin i 55 minut. Zaczęliśmy w sumie palić o 19, a mamy prawie 1 w nocy. No i co? Może uznam, że test możemy uznać za skończony. Raczej temperatura już nie wzrośnie. Mamy 82. No, słuchajcie, drogi, że tak powiem, materiał do palenia. Raczej chyba sprawdzi się w kominkach niż w takich piecach, no bo ten brykiet kosztował mnie 84 zł na jeden dzień, prawda? Także muszę rozpalać codziennie ze względu na nieocieplony budynek. Także całkowicie nieekonomiczny opał, natomiast pewnie w kominkach jak najbardziej się sprawdza. Także co, test uważam za zakończony. No, kocioł o sprawności jakiegoś 81,5-82%, także mi się wydaje, że jest w porządku. Zawsze można jeszcze spróbować obniżyć tą temperaturę spalin poprzez regulację powietrza pierwotnego i wtórnego. Może zrobię następny film o tym. Na chwilę obecną test uważam za zakończony. Z mojej strony tyle. Cześć! O, witam ponownie. Słuchajcie, nie dało mi to spokoju, że temperatura na kotle była 90 stopni, a na buforach tylko 80 parę. No jest godzina 1:25 w nocy, czyli po jakieś pół godziny. I teraz patrzcie na temperatury. Jednak wzrosły. Na dolnym mamy 80 chyba i pół, ale patrzcie, na środkowym mamy 84. Prawie 84,5, prawie 85. Na górnym 85. Na sterowniku, tak jak mówiłem, 84. No, czyli słuchajcie, lat jeszcze chodzi. No, czyli słuchajcie, no wzrosło nie 82, 84. Na 84 zaczęliśmy od 27 stopni. No to policzcie sami, prawda? Na kotle mamy jeszcze 90 stopni, no śmiem twierdzić, że no jeszcze pewnie ze stopień wzrośnie. W kociołku mamy jeszcze troszeczkę żaru. Nie chce mi się już, przyznam szczerze, czekać. Mamy już prawie w 1:30, jutro na 8 do pracy. Natomiast co, no jestem pozytywnie zaskoczony tym brykietem. No czasy dłuższe, prawda, no bo to mamy nie 4,5 godziny, tylko prawie 6,5 godziny. Natomiast no temperatury no troszkę wyższe. Także co, no
takie uzupełnienie chciałem tylko dodać. Szczerze, tyle. Cześć.